Cześć, z tej strony Yahoo, a to jest kolejny odcinek z serii Zrób to sam. W dzisiejszym odcinku zrobimy kostkę 5×5×7 przy użyciu właśnie szengszu 7×7, które widzicie. Jest to szengszu 77 mm, czyli to większe. No i przy pomocy rozszerzeń 3D zaprojektowanych przez użytkownika TwistyTex aka Casey Weaver i wydrukowanych przez firmę Send Technology. A więc zaczynajmy. Na początek zaznaczyłem miejsca, które mam skleić za pomocą mazaka permanentnego. Robię to dlatego, że generalnie kuboidy to po prostu są bandage mody, gdzie sklejamy jakieś elementy ze sobą w bardziej w sumie określony sposób. No i następnie po zaznaczeniu wszystkiego przeszedłem do klejenia. Warto przekręcić lekko ściankę, którą się klei, bo dzięki temu te elementy są ułożone równiej i będziemy mieli dzięki temu także równo sklejone. Jak widzicie, są dwa rodzaje w sumie ścianek. Górna i dolna mają jeden wzór, jeśli chodzi o klejenie, a reszta bocznych ma inny wzór. Po sklejeniu stwierdziłem, że ściągnę naklejki. Jednak na złożonej kostce nie najlepiej mi to szło, bo nie dość, że kilka naklejek było przyklejonych do po prostu, to jeszcze dodatkowo na środek ciężko się było dobrać, dlatego rozebrałem kostkę i po rozebraniu jej kontynuowałem odklejanie wszystkich naklejek. Był to naprawdę czasochłonny proces, zajął mi naprawdę dosyć długo. Ale no, wiadomo, duża kostka. Następnie przed przyklejeniem elementów 3D, wydruków 3D, które dostałem, lekko zeszlifowałem powierzchnię, do których ich przyklejałem. Nie wymagały tego wszystkie elementy, tylko te z górnej i dolnej ściany. No i następnie przykleiłem rozszerzenia 3D do wcześniej wyszlifowanych elementów. Tutaj widać jeszcze, że przyklejałem to, no, generalnie każdy klej typu kropelka się nada. Kwestia jest tylko, czy będzie łapał od razu, czy będzie jednak można chwilę poczekać. Tutaj widzicie, w jaki sposób ja to robię, że w miarę są równe te rozszerzenia. Tutaj już widzicie, jak wypełniam dziury pomiędzy elementami. No, tak samo jak przy na przykład ostatnim Mefferts Bandage Cube. Po prostu wkładamy trochę masy epoksydowej lub można także dać trochę kleju z pyłem albo z pyłem z plastiku najlepiej, albo z sodą oczyszczoną. Może kiedyś pokażę, o co chodzi. No a następnie po zastygnięciu w piekarniku przez 20 minut tych elementów przeszedłem do ich szlifowania. No i tak mniej więcej element wyglądał po wstępnym oszlifowaniu. Potem jeszcze zająłem się wykańczaniem na pilniku. Stwierdziłem, że zadbam o to, żeby te krawędzie wszystkie były w miarę równe. No i to mi zajęło trochę czasu, starając się zaokrąglić te rozszerzenia do wymiarów kostki, a następnie po zrobieniu tego wykończyłem to wszystko włókniną ścieralną. Później umyłem te elementy i zacząłem składać kostkę. Zajęło mi to trochę, ale jest to w miarę prosty etap. A umycie tych elementów pozwala na zmniejszenie ilości pyłu zawartego w kostce po jej złożeniu, dzięki czemu nie trzeba jej znowu rozkładać po wszystkim i wycierać szmatką, nie wiem, pozbywać się tego pyłu z niej. Tutaj widać właśnie, jak powstaje, a tu już widać, jak kończę, bo 10 minut wątpię, żeby wam się chciało siedzieć i oglądać, jak składam. No i dokręciłem śrubę i kostka była złożona, już działała. Jak widzicie, tak właśnie wyglądała kostka po oszlifowaniu, a tak po pomalowaniu. Jest to czarna farba w sprayu połysk.
No i polecam ostrożnie, jeśli chodzi o ilość. Tutaj widać właśnie w niektórych miejscach trochę za dużo, przez co jest dosyć błyszcząca. No ale powiedzmy, że nie jest źle. Następnie przeszedłem do oklejenia kostki przy użyciu naklejek od Oliver Stickers, które kupiłem razem z naklejkami na mirrory między innymi. Link do sklepu jest oczywiście w opisie. Oklejanie kostki trochę zajęło, ale no, jest to zrozumiałe ze względu na jej w sumie rozmiar. Naklejki generalnie pasowały bardzo dobrze. No i tu widzicie, jak wygląda kostka oklejona. Są to dosyć ciemne odcienie, ale osobiście mi to nie przeszkadza zbytnio. Kostka porusza się według mnie nawet lepiej niż zwykła Shengshu 7x7 to 77 mm. No i uważam, że kostka jest naprawdę fajna. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla użytkownika TwistyTex aka Casey Weaver za udostępnienie tych rozszerzeń 3D, dla firmy Sen Technology za wydrukowanie tych rozszerzeń 3D. Naklejki są od Oliver Stickers, można je kupić w jego sklepie. Link jest w opisie. No i cóż, zachęcam Was do zbudowania tego, bo jest to w sumie bardzo fajna modyfikacja, dająca bardzo fajną kostkę. No i jest w sumie czasochłonna, ale dosyć prosta. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tutaj widzicie właśnie, że kostka jeszcze zmienia kształt, co dodatkowo może ją uatrakcyjnia. No ale cóż, kończąc już ten odcinek, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym i cześć!